Serdecznie Dominiku Cześć, na tych Tomek, pokazach. cześć. Widzę, że dzisiaj dużo nowości. Miło, że przyjechałeś, tak. Cel jest taki, że po prostu organizujemy w tym roku Zielony Poligon, takie wydarzenie, które tak marketingowo nazwaliśmy i chcemy zaprezentować nowości, jakie mamy przygotowane na ten sezon. Tak, szczęście, że nie pada. To Wam się udało. Tak, no mieliśmy, Chociaż za ciepło nie jest, jest wiatr, ale tak wisi ten deszcz na włosku, nie? wszystko mieliśmy zaplanowane, troszkę nam wczoraj popadało, ale dzisiaj już jest ok, jest To optymalnie. pokaż nam, co tu macie z ciekawego. Więc tak, Jakie nowości? Cały proces koszenia, przetrząsania, zgrabiania i owijania mam przygotowane. Mhm. Tutaj mamy waltrę podpiętą z naszą czołową kosiarką 3-metrową FastCut. Jest to kosiarka centralnie zawieszona. 7 dysków tnących z zgarniaczami pokosu w standardzie. Trójkąt również jest w standardzie. Jest to bardzo fajne uzupełnienie do właśnie kosiarki tylnej, którą Ale powiedz mamy... mi, sorry, że Ci wchodzę w słowo, bo nieraz klienci pytają o 3,40. Macie tylko 3-metrową, czy też szerszą Wiesz co, macie w ofercie? w chwili czy... obecnej mamy trójkę, jest jedynym naszym modelem. Przyszłościowo chcemy ją właśnie powiększyć do 3,20 albo 3,40. Mhm. Myślę, że będzie to raczej 3,40 z racji tego, że powstała właśnie kosiarka centralnie zawieszana i na jej bazie tej listwy będziemy mogli po prostu poszerzać tą przednią. Nie? Ale ten model to już jest znany, on już jest od kilku lat przez Tak. nas produkowany. To nie jest, bym powiedział, ta żadna nowość, nie po to się tu spotkaliśmy. Dokładnie. Głównym celem naszych pokazów jest właśnie, jednym z 3 celów jest właśnie ta kosiarka serii MaxiCut. Jest to kosiarka centralnie zawieszona w standardzie z hydropneumatycznym odciążaniem i ona występuje w 2 szerokościach roboczych. Mamy 3,40 i trójeczkę. Jeżeli chodzi o ten wykonanie, wszystko jest Ale ta hydropneumatyczne zawieszenie jest w standardzie. w standardzie. W standardzie mamy tak, jak ona tutaj stoi, tak ona wychodzi nam w standardzie. Mamy bezpiecznik hydrauliczny, też jest bardzo, dzięki jego zastosowaniu mamy możliwość pracy, transportu w 3 pozycjach. Mhm. W pozycji, tak jak mamy teraz, na siebie, do tyłu, wzdłużnie oraz do tyłu, na siebie. Mhm. Hydropneumatyka daje nam też to, że bardzo fajnie jest to odciążanie listwy. Jeżeli były sprężyny prędzej zastosowane, sprężyna ma to do siebie, że ma pamięć. Się rozciąga, skurcza. Wiem, o co chodzi. A tutaj pneumatykę jak ustawimy, tak ona cały czas nam fajnie pracuje. Listwa jest waszej produkcji? Jest czy naszej produkcji. Waszej produkcji. Bo Listwa jest- wcześniej pracowaliście na innych listwach, nie? Tak, Chyba. prędzej bazowaliśmy na Komerze, nie? Aha, a teraz już macie swoją. Teraz stajemy się niezależni, mamy swoją Szybka listwę. wymiana noży? Szybka wymiana noży jest w standardzie, Wałek WOM? zabezpieczenie również. Zabezpieczenie na każdy z dysków Aha. mamy poprzez kołki ścinalne, także dosyć proste zabezpieczenie, łatwe w wymianie. No i sprawdza się, działa bez zarzutów, nie? Czy Ciekawe jakieś jest, wyposażenie dodatkowe? No nie? I sorry, że tak Ci przerywam, ale... jeżeli chodzi o wyposażenie dodatkowe, to jedynie co to nakładki na ślizgi. Aha, A tak, zgarniacze pokosu to, to mamy... zwężacze wszystko jest w standardzie. Dokładnie. Jeżeli chodzi o ten bezpiecznik, to jest ciekawa kwestia, bo w momencie kolizji on ma za zadanie nam kosiarkę odchylić do tyłu, a nadmiar olejów przechodzi na górę i nam ją unosi dodatkowo. Mhm. Super. No tak czekaliśmy, aż się doczekaliśmy u Was tej z centralnym zawieszeniem. Tak, to był taki produkt, który naprawdę dużo ludzi oczekiwało go. Dużo zapytań też było No, na ten temat. Nie? Znaczy tak, ta geneza kosiarek to w tę stronę podąża, nie? Zaczynali od rotacyjnych, przechodzili na dyskowe, boczne, a w tym momencie już właśnie wchodzą kosiarki centralne. Widzę, że tutaj obok kolejna nowość, którą pierwszy raz widzę w pracy. Dokładnie, jest to przetrząsacz Tornado 800. Jest to powiększenie naszego Tornada 550. Mhm. Wersja na wózku, ciągana. Tylko i wyłącznie taka w tym momencie występuje właśnie w wersji ciąganej, tak jak mamy ją tutaj razem z tym wózkiem transportowym. Jest hydraulicznie ustawianie kątu pracy, możemy ją sobie ustawić. Możesz zobaczyć też, że ona jest zrobiona na profilu kwadratowym 100×200, także dosyć masywnie to wszystko jest wykonane. Widzę, że łączenie na kardanach, przeguby macie kardany, tak? Tak jest, przeguby mamy na kardanach, sprawdzają się one dosyć dobrze. Zależało nam tutaj, żeby przy 6-wiernikowej przetrząsarce uzyskać jak największą szerokość roboczą i to uzyskaliśmy, bo mamy tutaj niespełna 8 metrów pracy, co bardzo nam tutaj jakby przyspiesza ten proces późniejszy zbioru, nie?
Jaka moc? do niego? Właśnie to jest zaleta wersji ciąganej jest taka, że po prostu ona może mieć tutaj 70 koni ciągnik, może sobie spokojnie z tym pracować, bo dzięki temu, że jest ona właśnie ciągana, a nie zawieszana. A nie myśleliście o modelu troszeczkę jeszcze mniejszym, dla jeszcze mniejszych rolników, też półzawieszanym, żeby przysłowiowa 60 No to go pociągła? mamy, jeżeli chodzi o 550, ona jest zawieszana i jest też wersja ciągana. Tak. Tej 550, nie? Tego naszego czterowiernikowego przetrząsacza. Bo ta tylko na razie ciągana. Ta tylko i wyłącznie na razie ciągana, nie? Ale podejrzewam, że w przyszłości zrobicie też zawieszaną. Jest na to, w Polsce jest duża moda na wersje zawieszane. Nie wiem dlaczego tak się przyjęło, bo tutaj już drugi dzień mamy tych pokazów takich praktycznych i każdy, kto tutaj nią się przejedzie, tą wersją właśnie na wózku się Może trochę wiesz do co, tego może chodzi przekonuje. bardziej o zwinność w operowaniu, jak gdzieś masz jakieś Kliny. niekształtne łąki, kliniaste jakieś, nie wiem, słupy. Może tylko dlatego jest wtedy to bardziej poręczne, nie? No. A tu jest chyba taka, bym powiedział, największa wasza gwiazda, największa Dokładnie. nowość. Największa bym powiedział. nowość, zgrabiarka dwukaruzelowa, też produkt, na który mocno czekaliśmy, jest już z nami. Też dosyć ciekawie go zrobiliśmy, bo u nas staramy się, żeby te maszyny jak najwięcej wychodziło w standardzie rzeczy. I tutaj mamy zgrabiarkę dwukaruzelową, która ma zakres pracy 640, 780. Przepraszam, 680, 780. Hydraulicznie rozsuwana ze sterownikiem do niezależnej pracy prawej, lewej karuzeli. Więc jak Rozumiem. mamy jakąś przeszkodę, Można gdzieś sobie jednym wirnikiem sobie dograbić, sobie odgrabić. Dokładnie. 4 palce grabiące na stronie. Zauważ tandem, również 6-kołowy w standardzie, przednia ośka skrętna. Standardowo tylne koła podążające. Też Znaczy dosyć... sterowanie typowe przez 2 przewody, czy tam hydraulikę bez żadnych bloków, elektrozaworów. Dokładnie, bez żadnych bloków. Bez niczego. Tak, Typowo sterowanie mechaniczne, nie? Tak, tylko mamy po prostu jest do sterowania, elektrozawór jest do sterowania właśnie pracy tej prawej, lewej karuzeli, nie? Tutaj jeżeli chodzi o przekładnie, to bazujemy na komerze. To jest solidne, Ile, sprawdzone przekładnie. ile palców na wirniku? Po 4. Na ramieniu, nie? Na ramieniu palce, tak. Tak, no. Po 4. Więc mówię, produkt, też tutaj ta środkowa osłonka też również jest w standardzie, ona się w momencie podnoszenia też zawija. Niektórzy tego nie dają, my to właśnie dajemy w standardzie. I również sprężyny odciążeniowe tutaj też są jakby na standardowym wyposażeniu. To jest tak zwana 8. To jest takie, 8. Inne szerokości coś w przyszłości? Na razie to. Na razie to. Na razie to. No i podejdźmy jeszcze do jakby kończącą tą całą naszą proces zbierania, owijarkę, którą Wy też już od wielu lat produkujecie, chociaż wiem, że w tym roku zmodernizowaliście cały sterownik do niej, nie? Dokładnie, komputer się zmienił, w tym roku mamy nową wersję komputera. Jeżeli chodzi o samą owijarkę, to jest ona w pełni zautomatyzowana. Tutaj za jej właśnie bezawaryjną pracę odpowiadają czujniki indukcyjne umieszczone w różnych miejscach tutaj na owijarce. Jej zaleta jest taka, że ona może podnosić bardzo ciężkie kulki, taka tona 100, bez problemu one sobie te owijarki dają radę. Pełny stawiacz na pełnej gumie. Też bardzo fajnie będziemy mogli tutaj właśnie w pracy później pokazać, wysoko stół chwyta ten stawiacz. Praktycznie ona ją ściąga ze stołu, delikatnie odkłada. Baloty do maksymalnie jakiej średnicy? 160, nie? 160, aha. 160, ale stawiacz jest szerzej zrobiony, więc nawet jakby będzie mocno zbita. Wiem również, że to, że ona jest w pełni automatyczna na czujnikach, na pełnym sterowaniu, ciekawostką jest to, że można w razie czego, gdyby jak ja to mówię, coś się na polu zepsuło, można nią bez tego sterownika w pełni sterować do końca życia pracy, tak? Tak, znaczy sterownik możesz wtedy przełączyć z trybu automatycznego na tryb ręczny i wszystko po prostu sterować Sobie ręcznie. z tego sterowniczka. Dominiku, bardzo Ci dziękuję za tą
krótką, ale bardzo treściwą prezentację. Tak jest, przejdziemy Za do- chwilę sobie popatrzymy wszystko, jak te maszyny w realu pracują na Będziesz miał łące. ochotę, to będziesz mógł wsiąść, przejechać się czy z grabiarką, czy przeczosarką, być operatorem. Będą również filmiki z tego, nakręcimy, pokażę, jak to wszystko działa. Super. Bardzo Ci dziękuję Dobra. za pomoc. Dzięki, do Dzięki. zobaczenia. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.